Ale pyszne. Przyjacielu, jesteś tam? Wiem, że jesteś. Zapraszam do mojej kuchni. Wspólnie zrobimy sos do mojego makaronu, który mi wczoraj został, a zostało mi trochę makaronu i chcę zrobić sos z 4 rodzajów serów. I zaraz Wam powiem, jakie sery użyję. Tutaj w tym garku to jest śmietana słodka, 150 ml, tyle miałam akurat w domu, a to jest makaron, który mi został, takie rurki, to są rigatoni po włosku. Dobra, jesteście w kuchni u babci, przepisy jak u babci, mam na imię Ewa i we Włoszech mieszkam 37 lat. Zabieramy się do gotowania, więc tak, tutaj mamy śmietanę słodką i zaraz włączę gaz pod nią i będę ją przygrzewać. Następnie pokażę Wam, jakie sery są nam potrzebne. 4 rodzajów serów. Tu mam ser pleśniowy. Po włosku on się nazywa Gorgonzola Dolce. Taki ser możecie dostać w Polsce, w jakimś tam supermarkecie. Albo taki pleśniowy, jaki dostaniecie. Dobra, tu jest 127 gram, bo to na wagę kupowałam. Dobra, tutaj mamy sery. Tu jest parmigiano, gdzieś tak 2 łyżki parmigiano utarte, po polsku parmezzano. Tutaj mam utarte taką garść sera Emmental. I tutaj mam ser 4, to jest ser owczy, nazywa się po włosku Pecorino Romano DOP i Grattugiato Fresco. Czyli ser owczy, taki można powiedzieć z certyfikatem. Tutaj też jest certyfikat, tu jest taki znaczek i o tym mówi, ile miesięcy on jest stagionato, czyli miesięcy leży. Ile ja go dam? No ja jego dodam też tak z 2 łyżki, więc ja sobie tu wsypię tego sera no bo chcę bardziej pikantne, więcej nawet wsypałam niż 2 łyżki, jest więcej tego sera niż tego, ale to nic nie szkodzi. Zabieramy się do roboty, więc tak, włączę gaz pod moim garnkiem i doprowadzimy do zagrzania się śmietany. Musi nam się śmietana zagrzać, a później będziemy wrzucać sery. Ale zanim śmietana się zagrzeje, to chciałam Wam pokazać, że ja ser parmigiano, to włoskie parmigiano, ja mieszkam w Rzymie, to u nas tam jest na porządku dziennym, się kupuje takie kawałki, to ja właśnie z tego kawałka sobie utarłam trochę tego parmigiana tutaj na ten talerz. No, a Wy też takie coś możecie kupić w Polsce w kawałku albo utarty, ale polecam w kawałku, bo wtedy wiecie, że to nie jest mieszany ser parmezzano, tylko że jest taki oryginalny i piszę na serze też, ile miesięcy jest leżakowany. Im dłużej jest leżakowany, tym droższy jest ser. Już wrzuciłam ser gorgonzola i go zamieszam, żeby się rozpuścił trochę i zaraz dorzucimy następne sery. Nie stawiałam tutaj stojaka w kuchni, bo jakoś dzisiaj jestem zawalona rzeczami i nie mam gdzie go postawić, więc trzymam jedną ręką aparat i nagrywam, a drugą ręką mieszam. To poczekamy, niech nam się to fajnie rozpuści i zaraz będziemy wsypywać nasz pozostały ser. To zobaczycie, czym ja to doprawię. Polecam Wam taki fajny sosik. Czasami macie w domu różne sery. No, ważne byłoby, żeby do takiego sosu z 4 serami, quattro formaggi, tak po włosku, dodać taki ser pikantny, czyli taki ostry ser. Bo jak dodacie wszystkie sery takie o takim łagodnym smaku, to ten sos nie będzie miał takiego smaku i no to wtedy będziecie musieli podbić jego trochę tam, ja wiem, pieprzem, ale za dużo pieprzu nie możemy dawać, bo wtedy zabije nam pieprz smak serów. Także polecam, żebyście dodawali takie sery. Jeden z serów musi być co najmniej ostry. A ja mam tutaj Gorgonzola Dolce. Ona nie jest ostra, ale za to mam ser owczy. No dobra, to ja to jakoś wrzucę. No muszę się rozłączyć z Wami. No i wszystko wylądowało w garnku. Teraz na małym ogniu, kompletnie na małym takim ogniu. Tutaj taki malusieńki ma być. Ja jeszcze zobaczę, czy jest malusieńki. Jest malusieńki ogień, bardzo malusieńki. Mieszamy do rozpuszczenia się serów. Trzeba ciągle mieszać. Nie pozostawiajcie garnka na ogniu i nie odchodźcie, bo Wam się przypali. Powiem Wam, że wczoraj gotowałam jabłuszko dla mojego męża
I wyobraźcie sobie, że odeszłam na chwilę, jabłko było pokrojone w kostkę i wlałam wody, ale po prostu odeszłam na chwilę do komputera i w tym czasie nawet zapomniałam o tym jabłku i garnek mi się spalił. Ja Wam pokażę, jak wygląda garnek. Ja go na razie postawiłam na balkon, ale nie wiem, czy go można uratować. Może ktoś mi powie, czym się uratuje garnek spalony. Bo garnek jest dobry, tylko spalony, a ja nie wiem, jakie są metody. Zaraz Wam go przyniosę i pokażę. Jak tylko się ten ser rozpuści, bo nie będę odchodzić, wiadomo. Słuchajcie, kochani, na moim kanale są fajne przepisy. Oglądajcie sobie. Ostatnio Wam dałam przepis, jak zrobić racuchy fajne z zieleniną, ze szpinakiem, super. No naprawdę, ja Wam ciągle coś tam gotuję nowego albo montuję przepisy, które kiedyś tam nagrałam i jeszcze nie dodałam. Mam te włoskie pierożki zrobione, capelletti i jeszcze ich nie zmontowałam i jeszcze muszę Wam powiedzieć, że te capelletti to już rok czasu czeka. Jakoś nie mogę się do nich zabrać, ale myślę, że w tygodniu wezmę się i zabiorę i je po prostu zmontuję. I też właśnie te capelletti są według przepisu rzymskiego. Tutaj mi jedna pani z okolicy dała, gdzie ja mieszkam, w Osji Antycznej, i ona mi dała właśnie przepis na te capelletti, pokazała, jak się robi, zrobiłam, wyszły, to skoro ja zrobiłam i mi wyszły za pierwszym razem, to Wam też wyjdą. Słuchajcie, pytacie się, jak długo trzeba mieszać? No, żeby się sery rozpuściły. Widzę, że się sery rozpuściły i po prostu teraz ja posolę to i popieprzę, tylko muszę najpierw spróbować, jak to smakuje. Wziąłem sobie małą łyżeczkę i spróbujemy. Oczywiście cały czas jest na małym gazie właśnie ten garnek. Pycha, ale pyszny. Wiecie co? Nie należy solić, dlatego że ser owczy jest słony i parmigiano jest słone. Jedynie tutaj to bym dodała trochę pieprzu mielonego. Ja tutaj mam taki pieprz, Wy też macie pieprz w Polsce. U nas tak wygląda pieprz do mielenia. Pepe nero tapo macina, czyli czarny pieprz i zakrętka jest kręci się i umieli. Także ja tutaj pokręcę i zaraz Wam powiem, jak smakuje jeszcze. O, widzicie, dopieprzyłam, znaczy popieprzyłam, wyłączę, bo zagotowało się i koniec. Już więcej nic nie robimy. I sos mamy fajny, super, mamy sos. Troszkę dodam pieprzu i o, zobaczcie, jaki fajny. Jak chcecie, żeby był gęstszy sos, to możecie dodać ciut więcej sera, ale dla mnie jest idealny, bo ja jeszcze na talerzu, jak wrzucę makaron, to po prostu dodam sobie jeszcze serka, tak posypię parmigiano, ale mówię Wam, pycha, już Wam mówię, ale pyszny, ja uwielbiam taki pikantny, coś chciałam takiego pikantnego dzisiaj, pycha. Jeszcze mam zamiar robić po prostu placki ziemniaczane, jest godzina 1, także myślę, że zdążę sobie zrobić na obiad, bo co tam, raz, dwa uczyć ziemniaki, dodać jajko i na patelnię. Ja ziemniaki na placki ziemniaczane, kochani, ucieram na grubych oczkach tarki, to wtedy takie są chrupiące. A oto mój garnek, o którym Wam wspomniałam teraz na filmie. Tak wygląda garnek. Widzicie, tutaj jest nawet widać po moich po jabłuszku, który było pokrojone. No wyparowała woda, garnek się spalił. On ogólnie jest jeszcze dobry. Tutaj nie ma dna spalonego. Ale jeżeli macie jakiś sposób, jak uratować taki garnek od spalenizny, no to ja czekam w komentarzach na informacje. No, to chyba tyle. Dziękuję Tobie, dziękuję Wam, że zostaliście do końca tego krótkiego filmu. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia, miłego popołudnia. Nie wiem, o której godzinie będziecie mnie oglądać. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenisz ten krótki film i zostawisz komentarz i zostawisz łapkę w górę. No, jeżeli nie masz subskrypcji, to zasubskrybuj. A teraz jest nowa forma
wsparcia kanału, czyli podbijanie filmów. Nie wiem, dlaczego coś takiego zaistniało na YouTubie, ale jest i wiem, że to jest ważne dla algorytmu YouTube'a, że dzięki temu filmy są bardziej promowane. No nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale taka sprawa jest. Dobra, ja Wam na końcu jeszcze zostawię, jak wygląda morze dzisiaj. Dzisiaj jest 17 luty 2026 rok. Morze w Ostii, tam gdzie ja mieszkam, Ostia Lido to jest częścią Rzymu. Dzisiaj było bardzo wzburzone i trochę nagrałam scen i ja Wam te sceny wstawię na końcu filmu. No, to sobie zobaczycie, jak będzie ktoś chciał przyjechać nad morze, a w tym czasie będzie w Rzymie, to może przyjechać i zobaczyć Morze Tireńskie. Ciao, ciao, ciao! Buonissimo. Pycha.